dzień dobry moi kochani, witajcie po długiej przerwie wreszcie z domu. Jesteśmy już w domu, prawdopodobnie jeszcze będziecie mieli kilka vlogów z Tajlandii. Zostały mi się chyba 2 albo 3, a może już poleciały, to się wszystko okaże, jak to będzie. A ja się z Wami witam, bo wyszło dzisiaj wreszcie słońce. Także postanowiłam, że jeśli wyszło słońce, jeśli ja mam dzień wolny, to może czas najwyższy ogarnąć wreszcie ogród na wiosnę. W planach, jak wiecie, miałam pomalowanie naszych szop, bo szopy już są bardzo długo w tym kolorze, w którym były, czyli w takim egdak, także czas najwyższy to zmienić egdak, kacze jajo. Czas najwyższy to zmienić. Marzą mi się szopy w jasnym kolorze, także taki jest plan. I jeszcze dzisiaj muszę pojechać i kupić farbę, ale zanim zacznę szopy, zanim zacznę wszystko, chciałabym właśnie ogarnąć ogród na tyle, na ile będę mogła robić sama. Radek na razie jest, ale później jedzie do pracy, także na razie. Co bym chciała robić? Ogarnąć wszystkie rośliny, pościnać to, co muszę ścinać, zamieść wszystkie liście, no zrobić, wiecie, zrobić taki glow up tego ogrodu. Podczas gdy ja tym wszystkim się będę zajmowała, Anbot będzie mi kosił trawę, czyli wiecie, pracujemy cały czas mądrzej, a nie ciężej. Także super. A co to Anbot? Już Wam szybko pokazuję. Pokażę Wam szybko, co jest w zestawie. Także mamy sam robot Anbot M Series, czyli seria M, który wygląda w ten sposób. A, on ma 4 kółka, ma 2 kółka tutaj i 2 wielkie koła tu. Tych nie zauważyłam, zobaczyłam te tylko tutaj. Na górze wygląda on, proszę, w ten sposób. Już widzę, że jest bardzo, bardzo zwinny. Tutaj mamy bardzo intuicyjne przyciski, z tego co widzę. Mamy stop, mamy koś, wróć do domu, mamy też poziom naładowania baterii. Wszystkie niezbędne kabelki. Zobaczcie, ta maszyna przychodzi z wtyczką, która jest uniwersalna. Polskie gniazdko, Ale mega. angielskie oraz amerykańskie. Powiem Ci, że to jest mega. Zobacz, to jest wtyczka normalna, a to możemy sobie użyć, jak będziemy jeździć na wakacje. Mega to jest. Tutaj mamy oczywiście antenę, Radek mi ją zaraz zamontuje, oraz stacja dokująca. No tak wygląda nasz ogród po zimie. Niestety też cały czas pada. Trawa jest już dosyć wysoka. Jest też mokra, ale można już ją skosić. Ogólnie, jak widzicie, zaczyna nam kwitnąć magnolia, także lada dzień już powinniśmy mieć przepiękne kwiaty. Nie wiem, czy kojarzycie, Radek ją w zeszłym roku przyciął, bo ona już nam naprawdę zacienia cały ogród. I zobaczcie, ponad 2-metrowe nowe gałązki poszły. Także trzeba to będzie zrobić po kwitnieniu znowu. Ogólnie to chyba weźmiemy sobie specjalistę od drzew i zrobimy jak najmniejszą magnolię się da, ale to się okaże. Kamelia też już nam tutaj szaleje. Też bym ją chciała jakoś inaczej przyciąć, ale ona jest taka dosyć skomplikowana, jeśli o to chodzi. Dobra, jak widzicie, tam już Radek mi zamontował antenkę. Antena GPS musi być po prostu na otwartym terenie. A tutaj, jak widzicie, robot już nam robi automapping, czyli sam po prostu wyznacza granice, gdzie ma jeździć, gdzie nie powinien, także już idziemy szybko zobaczyć, jak to wygląda. A tutaj bardzo proszę, widzicie, jak Anbot ładnie robi właśnie sam mapping. Co jest też fajne w nim, że on omija wszystkie przeszkody. Tutaj widzicie, wjechał mi koło piwoni i po prostu jedzie dalej. No ten ogród zdecydowanie wygląda nie tak. Właśnie się zastanawiałam, czy zajedzie na lampkę, ale nie zajechał. Nie wygląda tak, jak powinien. No i co ty mi powiesz dobrego? Kosiarki się nie boisz? Ty się już niczego nie boisz. Ty się już niczego, piesku, nie boisz. Ten mały szlachcic nam tutaj pilnuje domu, a Radek w tym czasie robi granicę, tak? Robię, gdzie ma nie wjeżdżać koło drzewa i kosi. Aha. Tak wygląda aplikacja. W lewym górnym rogu poziom baterii, Bluetooth oraz zasięg. Wchodzicie po prostu do tej kosiareczki. To jest mapa. I tutaj w tym czerwonym polu to jest miejsce, gdzie ma kosiarka nie wjeżdżać. Możecie sobie po prostu zaznaczyć, gdzie ma nie wjechać. No i tutaj wchodzicie w ustawienia i możecie ustawić koszenie jednokrotne bądź dwukrotne. Możecie ustawić między 70 cm a 30 cm. Możecie ustawić sobie, w jakim kierunku po prostu, w którą stronę chcecie mieć paski i robimy tylko start.
Kosiarka kosi z prędkością 150 m2 na godzinę. W prawym górnym rogu macie takie 3 paseczki i jest schedule. I pokazuję Wam godzinę, pokazuję Wam teraz dni tygodnia. Nie musicie ustawiać godziny konkretnie, ponieważ kosiarka będzie kosić, gdy będzie jasno, gdy nie będzie padać. Także z ustawień to by było na tyle. Kosiarka właśnie wyrusza powoli. Macie tutaj żywy podgląd na tą kosiarkę, gdzie ona się znajduje w tym momencie. I ona właśnie wyjeżdża ze stacji ładowania i już zaczyna kosić. Także sobie kości nastawiliśmy na razie wysokość koszenia trawy na 5 cm, także zobaczymy, czy nam to coś da, bo nie chcę też jej za bardzo kosić jak na razie. Czesio oczywiście ma wyrąbane, tam szczeka na robotników, bo coś tam robią. A my co? Pozwolimy robotowi tutaj się zająć tym, co się zajmuje, a my będziemy się zajmowali innymi rzeczami. Jeszcze tylko, tak jak Wam mówię, trawę nastawiliśmy tylko na razie na 5 cm, no ale już widać różnicę. Widzisz? Już jest pasek, także super i to jest super rozwiązanie. Ja będę się zajmowała tym tutaj oto bałaganem, tymi właśnie tam szopami. Na inny kolor mam zamiar przemalować. Mam nadzieję, że uda się to zrobić dzisiaj, jeśli nie, no to nie. Tutaj trzeba oporządzić, zobaczyć, co z mali zostaje. A tutaj bardzo proszę, zamiast jeszcze się zajmować takimi rzeczami, mamy specjalistę, który się tym zajmuje. Oczywiście, wiecie, mapping jest zrobiony, mapping możecie zrobić ręcznie lub mapping może zrobić Wam sam robot. Cały montaż maszyny i uruchomienie zajęło nam ile? 10 minut z podłączeniem kabli. 10 minut, ok, z podłączeniem kabli 10 minut. Co jest bardzo fajne, to te olbrzymie koła, zobaczcie, z takimi wręcz ząbkami, bo to, co się dzieje u nas na ogrodzie, zwłaszcza teraz, to jest jakaś porażka. Mamy po prostu błotko, ale już naprawdę czas najwyższy jest wykosić tę trawę, dlatego zdecydowałam dzisiaj się tym wszystkim zająć. I zobaczcie, jak on sobie wspaniale na tych wszystkich nierównościach radzi, także to jest naprawdę mega, że mimo, że mamy tutaj bardzo nierówny teren, no to on naprawdę sobie fajnie na tym wszystkim radzi. Dobra, ja się idę brać za plewienie, a Ty działaj, towarzyszu. Tutaj bym to chciała wszystko uprzątnąć, także co, bierzemy się. Nie wiem, czy na pewno uda mi się szopy pomalować, no mam nadzieję, że się uda, no ale jak widzicie, już znowu pogoda zaczyna się chmurzyć, także robimy tyle, ile damy radę, prawda? Tu jest moja hydrana, nie wiem, czy ją kojarzycie. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego tylko tutaj mi wychodzą listki z tej takiej jednej strony. Tak się zastanawiam, czy Czesiu tutaj ma coś wspólnego z tym. I tak już widzę, że chyba tak, bo widzę, że tu jest świeżo obgryziona gałąź. Myślę, że nic nam się tutaj z Czesławem niestety nie utrzyma. To będzie wielki ból z Czesiem, niestety. Ale mieliśmy na tyle szczęścia, że w tym roku mamy dosyć sporo żonkili. Wyszło nam wreszcie z pąkami, bo same żonkile jako żonkile nam wychodzą, ale zupełnie bez pąków przez ostatnich kilka lat. W zeszłym roku chyba mieliśmy tylko 3, a w tym roku sporo, już trochę też pozbierałam, także fajnie. Też Czesiu skacze tutaj po tym, wiecie o co chodzi. Teraz jak to mamy u sąsiadów, ktoś robi coś, to skakał tutaj po tych żonkilach. No ale spoko, no Boże, no niech skacze. Ja myślę, że na początek zabiorę się tutaj za te wszystkie doniczki. Co prawda nie mam jeszcze do nich żadnych kwiatków ani nic, ale wiecie, żeby je opróżnić, będzie ok. Moja piękna oliwka cały czas stoi, ma się dobrze, także super. Także co? Biorę się za to. Tutaj zostawię, bo tutaj mam goździki. One co roku mi tak pięknie kwitną. Już je miałam wyrzucić i w zeszłym roku mama powiedziała: Jola, nie wyrzucaj, przytnij, zostaw. Tak zrobiłam i były przepiękne goździki, także w tym roku zrobimy to samo. Zdecydowanie, moi drodzy, wielkie kciuki do góry za to, że nasz Czesiu, który tam właśnie jest, zupełnie nie zwraca uwagi na to, co się dzieje wokół niego. Także to jest mega. I jeszcze bym chciała wypróbować tutaj właściwości omijające. Czekajcie, coś postawię tutaj po środku, zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, damy doniczkę gdzieś tu. Postawiłam doniczkę, tak naprawdę nie wiem, gdzie on teraz zamierza. Czy tylko ten kwadracik tutaj wykosić, czy też prosto zamierza jechać. Zobaczymy, patrzcie, jak sobie super radzi na tych nierównościach. I doniczka. Ty, dlatego się nie boisz, pewnie już jego nieraz ominął. Także super. Dobra, mega. Patrzcie, stoi. I obok będzie przejeżdżał. No tutaj teraz robi kwadracik. Znalazł drogę w koło.
Zastanawiam się, czy nie powinnam tej trawy trochę krócej obstrzec, ale nie, patrzcie, zero, wyrąbane ma zupełnie. Ale zostawię tak jak jest. No jeszcze jest troszeczkę zimno, także lepiej niech ona będzie trochę dłuższa. I patrzcie, wraca tutaj, gdzie ominęła doniczka i chyba konewkę będzie znowu sprawdzała, co jest grane. Ale super na tych wertepach sobie radzi, co? Ale widać, jakie wertepy tu są. No musisz odejść, kochanie. Ona ci krzywdy nie zrobi, ale ciebie nawierza. No różnica między skoszoną trawą a nieskoszoną jest zawsze ogród wygląda tak odświeżony, na maksa odświeżony. Tak jak mówię, no u nas ta trawa jest taka, wiecie, no nie do końca. Musimy popracować nad tym ogrodem na maksa, ale wszystko fajnie, równo wykoszone, także to jest najważniejsze. No jest pełno dziur, gdzie musimy pozalepiać, wiecie, dać, posiać trawę. To już szukać trawy w ogrodzie, dajcie znać. A ja tutaj na razie wszystko powyciągałam, zaraz zasypię ziemi. Może dzisiaj jakieś bratki jeszcze kupię, zobaczymy. Okaże się, czy coś zrobię, czy nie. Wyrwałam też tam dosyć dużo takich chwastów z naszych... Boże, jakie my tutaj mamy kwiaty? Wiecie, jakie takie ładne pnące. Już, zobaczcie, ile mamy pąków nowych, także w tym roku myślę, że to będzie piękne. Ja kiedyś nie wiedziałam, jakieś to obcinałam, a to się okazuje, że to z tego wszystkiego suchego wyrastają nowe. Tutaj zostawiłam jakieś bratki pierdoły, bo tutaj bratki są, niech one rosną, one bardzo ładnie wyglądały. A tutaj teraz tutaj też są jakieś dzikie bratki, mówię, goździki zostawiłam, no bo zostawię je, czemu nie. Tutaj podosypuję trochę ziemi i przypuszczam, że jeszcze dzisiaj coś pojadę i kupię. To nie będzie takie, wiecie, proper wysprzątanie ogrodu, ale tak, wiecie, oporządzić, żeby tak fajnie, no już jak słonko dzisiaj świeci i jak widać taki nieład, no to się chce po prostu coś zrobić, żeby było przyjemniej, tak? Także dlatego działamy sobie. No i mega jest to właśnie, że Radek może się zająć czym innym, trochę mi tutaj pomaga też, a nie chodzeniem i koszeniem trawy, nie? To w cholerę czasu oszczędza, prawda? Rozmawiałem wczoraj z kolegą na ten temat. Mówię, że bardzo lubię kosić trawę, ale nie lubię tego kosza i wyrzucania co chwilę tej Leniuszku trawy. ty! A przy tym wstaję rano, o, trawa za wysoka. Pyk, idę spać. To jest mega, nie? To jest I naprawdę trawa wygoda. skoszona. I wstajesz do skoszonej trawy. To jest coś najprzyjemniejszego na świecie. No, ale w ogóle ładny kolor trawy mamy. Nie wiem, ja pamiętam zawsze, jak jeszcze kiedyś swojego czasu jeździłam autobusem do Anglii, bo bardzo nie lubiłam latać. To mówimy 25 lat temu. I zawsze mnie właśnie bardzo dziwiło to, że przed angielską granicą wszystko podczas zimy było szare, wiecie, zmarznięte, a tylko się przekraczało granicę. I ja nigdy nie mogłam w to uwierzyć. Jak to możliwe, że jest zielona trawa za granicą? Nigdy właśnie w to nie mogłam uwierzyć, ale mój tato też. Jak tutaj przyjechał i moja mama tak samo mówili, moja mama jeszcze pierwszy raz, mój tato też i mówili, że jak to możliwe, że tutaj jest zawsze zielona? Zima, wiosna, lato, jesień jest zielono, nie? I to jest fajne. Ogólnie zielony uspokaja, także myślę, że to też lepiej na nas wpływa. Wiecie, my nie mamy tutaj w Anglii słońca, to przynajmniej mamy zieleń. Wszędzie tak sobie to tłumaczę. A, gdzie jesteś, słońce, gdzie jesteś? Nie zachodź, nie zachodź. Mam tyle rzeczy jeszcze do zrobienia. O, jaki aniołek się otworzył. O, wow. No, od razu się zrobiło ciemno, ale też nie musimy się martwić właśnie, że jeżeli zacznie padać, że musimy wybiegać i szybko chować kosiarkę, bo ona sama się chowa wtedy podczas takich ulew, także spoko, naprawdę fajnie wszystko umija. Podoba mi się, że tak Cześka fajnie umija. To jest w ogóle mega, że mój pies nie boi się być na dworze, jak takie rzeczy się tutaj dzieją. To po prostu jest wow. Tutaj też fajnie właśnie widać, jak Radek ustawił granicę i zobaczcie, on widzi kwiatka i się cofa przy kwiatku, także bez żadnego problemu tutaj granice są zachowane. Akurat tutaj niestety nie mam krawężników, ale też właśnie ponoć bardzo ładnie dojeżdża do końca. No i no, u mnie niestety w ogrodzie nie ma
możliwości tego pokazania. I zobaczcie właśnie ten wzór, takie U, to mi się zawsze tak mega podoba, to tak właśnie profesjonalnie wygląda. To, co miałam wyrwać, co wyrwałam. Dodałam czarnej ziemi, troszkę wymieszałam. Moi kochani, mamy farbę, tak to wygląda na chwilę obecną. Boję się, że farbę kupiłam trochę za jasną, kupiłam marki tej, co zawsze w sumie zawsze kupujemy tą samą, czyli Cuprinol, i tutaj wzięłam kolor Natural Stone. O ile myślę, że może być ok na tym drewnie jeszcze nie zrobionym, to tutaj już na tym malowanym może być, może nie do końca to oddać kolor. Boże, te drzwi tam też trzeba naprawić. No te szapy ogólnie by się przydały nowe, ale wiecie, póki mamy takie, to mamy takie. Wolę podróżować, niż wydawać tysiące funtów na nowe szopy. No tak już mam i tego nie zmienię. Dobra, co? Bierzemy się za malowanie. Mam nadzieję, że Radek już to wymieszał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No co? No zobaczymy. Ale no nie wygląda to dobrze. Trudno, będę działała dalej. Fajny taki sposób gdzieś zobaczyłam. Już dawno temu, nigdy tego nie stosowałam. Worek na tą farbę. No szczerze Wam powiem, że nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie to wymagało kilka warstw. Zobaczcie tutaj na górze. No już jest taki kolor właśnie, co bym chciała, ale to jest tylko na górze na razie. Tam były 2 warstwy dane i jeszcze cały czas prześwituje. Z pewnością będzie się on różnił od tutaj zwykłej deski, ale spoko. To chodzi o to, żeby to rozjaśnić. Wiecie, mi właśnie chodzi o to, żeby rozjaśnić. Ja nie wiem, czy kojarzycie, my też pomalowaliśmy już bardzo, bardzo dawno temu. Myślę, że cokolwiek finalnie wyjdzie, będzie spoko. Tak mi się wydaje. Będzie odświeżone, będzie ładnie. O tu chodzi, prawda? Ja tutaj niestety wszystkiego nie będę dzisiaj sprzątała, ale chciałam, wiecie, mieć już taki wow efekt, jak tylko wyjdę do ogrodu, żeby się po prostu chciało. I wydaje mi się, że właśnie takie odświeżenie, skoszenie trawy, zgrabienie liści, wyrzucenie starych kwiatków, to co można, to poprzecinanie, że to już bardzo dużo robi, to już bardzo dużo zmienia. Także jestem zadowolona, że się za to wzięłam. Cieszę się na maksa, że wreszcie mieliśmy słońce, bo to już naprawdę powinno się stać dawno temu. Ciekawa jestem, jak tam Wasze roboty w ogrodzie, czy są postępujące, czy na razie czekacie,
Trzeba przyznać też tutaj, że w Anglii pogoda jest troszeczkę łagodniejsza niż w Polsce, przypuszczam. Wiem, że macie w dzień po 15-20 stopni, ale macie minusy w nocy. My tutaj mamy w dzień po 10-12. Dzisiaj chyba około 15 jest, no ale w nocy też jest 8 stopni, także to jest kolosalna różnica, jak nie ma w nocy przymrozków. Dobra, pierwsza warstwa wysycha, no trochę mnie to martwi, ale wierzę, że będzie ok. Wierzę, że będzie ok. Zobaczcie, jak gdzieniegdzie drewno, jakie było przesuszone, jak bardzo chłonie farbę. Tak mi się wydaje, że tak działa. No, zobaczcie na to. Dzisiaj maluję tylko jedną. Teraz, póki mi ta wysycha, idę wsadzić jakieś bratki, bo kupiliśmy bratki. Później postaram się troszkę tu uporządkować, nie za dużo, bo też nie mogę za bardzo dźwigać. I myślę, że z czasem, oczywiście te grządki wymagają wyporządkowania, ale myślę, że z czasem i te grządki pomaluję, bo one no i tak czy inaczej potrzebują ochrony w tym roku, także zrobię to. Nie dzisiaj na pewno, ale na pewno musi to być zrobione. I ogólnie planujemy z Radkiem tam dać płyty, wiecie? Bo zobaczcie, one nam się zapadają pod ciężarem ziemi, po prostu się zapadają. Także to musimy ogarnąć, ale to oczywiście nie dzisiaj, ale później jak Wam pokażę, różnica już jest ogromna w ogrodzie, ogromna. No i to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to mnie najbardziej ciekawi. Szkoda, że już słońce zachodzi, także tutaj tak nie wyschnie, tak jakbym chciała, a nie, aczkolwiek zaraz powinno tutaj być słońce. Także no mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj przejadę z drugą warstwą, także trzymajcie kciuki za to. Jakbyście się pytali, dlaczego mamy tyle rzeczy koło kwietnika, to nie wiem, czy kojarzycie, ale Czesiu jeszcze w zeszłym roku bardzo często się chował pod plantery i było ciężko jego wyciągnąć, także no, musieliśmy wsadzać tam różne rzeczy, żeby po prostu tam nie chodził. Pomagało. Teraz wszystko powyciągałam, zastanawiam się, czy będzie tam właził, ale raczej nie, już nie ma takich strachów, także myślę, że powinno być ok. Dobra. Trochę porządziłam, tak jak mówię, nie ma szans, żebym to wszystko dzisiaj zrobiła. Troszeczkę tutaj ogarnęłam, bo nie będę wszystkich tych doniczek wyciągała, bo one są tam z ziemią, bo celowo były z ziemią dawane, żeby właśnie Czesiu sobie ich nie przerzucał. Także to zostawię na inny dzień, ale zaraz Wam pokażę tyle, co zrobiłam i wydaje mi się, że no jest różnica. Mam nadzieję, że Wy też ją zobaczycie. No, przez właśnie tego Czesia i zakrywanie tego wszystkiego to straszny bałagan się wydaje. Gdzie tam wchodzisz, koleżko? To straszny bałagan. W ogóle żeśmy tych planterów nie ogarnęli w tym roku pierwszy raz. No nie wiem, ale spokojnie, powoli, wiecie, najważniejsze to wyjść i żeby było takie po prostu odświeżenie, a myślę, że dzisiaj zdołało mi się to osiągnąć. No, moi drodzy, prawie cały dzień pracy za mną, jestem cała w farbie, ale powiem Wam, że jestem zadowolona z rezultatu. Oczywiście, tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ja to rozumiem, ale to, ile udało mi się dzisiaj zrobić, jestem na maksa zadowolona. Chwila obecna widzicie, że jest przepiękne słońce, ale tam też są chmury i zapowiadają właśnie deszcz, także skończyłam malowanie na dzisiaj. Chciałabym, żeby mi to wszystko spłynęło, także malowanie skończyłam, ale już Wam pokazuję, pamiętacie, jak to wyglądało przedtem, a teraz zobaczcie, jak to wygląda po. Troszeczkę oporządzone. Cały czas nie zrobiłam granic tutaj w ogrodzie, ale zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Dużo lepiej niż wyglądało. Pousuwaliśmy tutaj wszystkie jakieś tam śmieci, patyki Czesia. Tutaj usunęłam korzenie, te co chciałam. Nie do końca to wygląda jeszcze cały czas, ale czekamy, aż nam zejdą maliny, jeśli takie faktycznie będą w tym roku, bo Czesiek nam wszystko wyskubał. Wszystko ładnie pokoszone jest tu, gdzie chcieliśmy do końca. No trawa jest teraz, tak jak widzicie, no całkiem inaczej to wygląda, prawda? Sami widzicie, że to wygląda zupełnie inaczej. Na nasz trawnik, na to, co my tutaj mamy, no to jest po prostu rewelacja. My mamy górki, pagórki, dziury i moim zdaniem na to, co mamy, to wygląda super. Powiedzcie mi, co tam mogę zrobić u piesków, bo tam bym coś chciała zrobić. Mam tam bluebellsy, które zaraz zaczną kwitnąć. Mam takie niebieskie kwiatki, mam takie białe, które wychodzą wszędzie spod kamieni. Ja bym to chciała właśnie tam zostawić takie naturalne. Sypałam tam łąkę, ale no nie zeszła. Przypuszczam, że mi ślimaki to zjadły. Tutaj też trochę oporządziłam, powsadzałam bratki gdzieniegdzie. Tutaj zostawiłam te goździki, tutaj stare bratki, nowe bratki. Tutaj te lilie mi wychodzą. Tutaj nie mam pojęcia, co jest. Jakieś drzewko, coś żeśmy włożyli. Tam dostałam coś od sąsiadki, także to już jest, ale coś mi się nie do końca przyjęło. Zobaczymy. Chwilę zostawię, niech będzie, a później zostawimy. Czesiulo cały dzień mi towarzyszył dzisiaj na dworze. No teraz to, na co chyba wszyscy czekaliśmy, czyli szopa. Tak wygląda.
Pewnie powiecie, że nie powinnam tego zmieniać. Troszeczkę żałuję, że jednak to zrobiłam, ale okej, to są dwie warstwy. Tak jak mówię, musiałam przestać na chwilę obecną, bo już jak widzicie zachodzi słońce. Chciałabym, żeby mi to wyschło. Jeśli myślicie o takim kolorze, to jak najbardziej, ale na drewno surowe, bo tutaj widzicie, to przepięknie wygląda. No a niestety na drewnie niesurowym wygląda tak. Jeszcze tam jest ta druga szopa. Ją też zrobimy. Ale wiecie, to na początek to, co widać, chciałam po prostu. No i mamy taki efekt jak na razie. Tak, wiem, że tu jeszcze jest dużo do sprzątnięcia. Mamy krzesła, mamy grilla. Tutaj, tak jak mówiłam, jest dużo też do zrobienia. Ile mogłam, posprzątałam. Sprawdziłam też, czy ta farba coś da na tych planterach. Jak widzimy, dała, a sprawdzałam, moi drodzy, tylko i wyłącznie, naprawdę, wybaczcie mi ten bałagan, bo tak jak mówię, to było tam wszystko dla Czesia, no a po zimie są chwasty i trawy, jakieś tam inne. I widzę, że to spoko będzie wyglądało, także nawet jedna warstwa fajnie to odświeży. Tak samo tutaj planter truskawkowy też dałam jedną warstwę na razie. Spoko, powiem Wam, że jak na jeden dzień pracy i tu sama, to jestem bardzo zadowolona z efektu. Nie wiem, czy Wy coś widzicie, no ale uwierzcie, dużo zostało zrobione. Chyba mam 7 worków śmieci, także sami widzicie, że dużo zrobione. Tutaj sobie zostawiłam, nie ogoliłam, bo chcę powiększyć to kółko, także muszę mniej więcej zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I tak, minął mój pierwszy wiosenny dzień w ogrodzie. Jestem na maksa zadowolona z efektu. Mamy ogólnie zamiar przenieść jacuzzi w inne miejsce, ale to wiecie, to wszystko powolutku. Mam nadzieję, że w tym roku to się zrobi. Jeżeli jutro będzie ciepło, nagrywam kolejnego vloga albo będę kontynuowała tutaj. Dobra, dajcie znać jeszcze raz, jak tam Wasze ogrody, czy macie jakichś pomocników w ogrodzie. Jeśli myślicie o robocie koszącym, to wszystkie informacje macie pod filmem, łącznie z linkiem. Ja jestem na maksa zadowolona, nie zrobiłabym tego wszystkiego, gdybym jeszcze do tego miała kosić trawę. Także kończę. Jezu, no tam strasznie to wygląda. Cieszę się z efektu i widzę się z Wami następnego razu. Buziaki. Przypuszczam, że już z kwitnącą magnolią. Myślę, że jeżeli dzisiaj cały czas będzie słońce, to ona jutro nam pokaże swoje pąki. Co to za psioga? Cześć! Cześć! Dzień dobry! Raczej do widzenia już. Do zobaczenia, kochani!